O, i tak leci woda tutaj. Tutaj pan będzie sobie robił zdjęcia, ale ja wam coś pokażę. Rzecz biorąc, nazywają się dolia. A, jeszcze taka ciekawostka, dowiedziałam się teraz, że... O, witajcie, witajcie. Dzisiaj jestem w parku archeologicznym, czekam na bilet. Dzisiaj jest wejście do parku archeologicznego gratis, bo jest to pierwsza niedziela miesiąca. Dzisiaj jest 1 czerwiec 2025 rok. Znajduję się przy wejściu do kas w parku archeologicznym w Ostii Antycznej, a Ostia Antyczna jest częścią Rzymu. Bardzo dużo ludzi przyjechało, jak co każdą pierwszą niedzielę miesiąca. We Włoszech jest właśnie taki zwyczaj, że wszystkie takie parki archeologiczne i inne muzea państwowe, można powiedzieć publiko, można zwiedzać gratis. Zabiorę Was do parku archeologicznego. Kto nie był ze mną na takim spacerze, to zobaczy, a kto był, no to sobie jeszcze raz zobaczy, co się dzisiaj dzieje. Pozdrawiam wszystkie dzieci, składam wszystkim dzieciom na całym świecie wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. A ja tutaj czekam na ten biletek gratis. Tak wygląda, jest bardzo długa kolejka, nie wiem jak długo będę stała, zaraz sprawdzę godzinkę i później po wejściu na teren parku archeologicznego Wam powiem, ile stałam w takiej kolejce. Oczywiście park archeologiczny jest otwarty od rana do wieczora, więc na pewno przyjedzie bardzo dużo ludzi i tak już bardzo dużo ludzi przyjechało. No bo wiadomo, zaczynają się urlopy, ale też przyjeżdżają całe rodziny z Rzymu też, bo jest wejście gratis. Normalnie wejście do parku archeologicznego tutaj kosztuje 18 euro dla osoby dorosłej, dla młodzieży do 18 roku życia kosztuje 2 euro, a dla dzieci do 10 roku życia jest gratis wejście. No ale jak jest rodzina taka, wiecie, kilkoosobowa, no to dwie dorosłe osoby i dzieci, no to też już koło 50 euro wydadzą. Także no muszę Wam powiedzieć, że się opłaca. Ja do Rzymu nie jadę teraz nic zwiedzać, bo ja przez tyle lat, co mieszkam tutaj we Włoszech, w Rzymie, 30 parę lat, to zwiedziłam bardzo dużo miejsc. No ale zamierzam pojechać na Watykan i Wam nagram te otwarte święte drzwi, bo w tym roku jest rok jubileuszowy. Nawet z tego powodu też przyjeżdża bardzo dużo turystów do Rzymu, żeby przejść przez te święte drzwi w Bazylice Świętego Piotra. No dobra, to widzimy się potem. Tutaj stoi taki mini busik na 13 osób. Jeżeli ktoś by chciał zwiedzać park archeologiczny, a mniej chodzić, to oprócz 18 euro, jakie płaci za bilet, dopłaca 5 euro i ten mini busik dowozi ich do Porta Marina, to jest tak kilka kilometrów stąd, wysiada i spaceruje po całym tym starożytnym mieście Ostia Antica. Także w sumie bilet by wtedy wyniósł 23 euro. No to jest dla osób, które nie chcą dużo chodzić i kto ma dzieci, no to też może podjechać. I jest też forma taka, że można dojechać do muzeum, płacąc tylko 2 euro i wtedy masz połowę trasy. No to tylko taką informację Wam daję, cały czas stoję w kolejce już ponad 10 minut. Tak wygląda bilet gratis do wejścia do parku archeologicznego. O, zobaczcie jak dużo ludzi. Ja podejdę z Wami, jeżeli mi się uda, pokazać Wam całą mapę tego starożytnego miasta. Miasto Ostia Antyczna powstało w IV wieku przed Chrystusem. Niektóre źródła mówią, że w VI wieku, no ale są namacalne argumenty, że w IV wieku. Tutaj są grupy, nie mogę za bardzo krzyczeć. Może jakoś mi się uda to nagrać. A tutaj mamy też takie właśnie starożytne wykopaliska. Okej, niestety. O, tam podejdę. Wiecie co, jest jedna mapka, że nie jest oblegana przez ludzi i możemy sobie podejść i zrobić małą fotografię. Jestem przy takiej mapce, można powiedzieć nowoczesnej i jak ktoś wchodzi, to musi się zapoznać, żeby się nie zagubił.
A tutaj mamy ten właśnie mini busik, tak się nazywa nawetta, na 13 osób i cały busik jest pełny osób. I stanęłam w cieniu, żeby się troszkę nagrać i porozmawiać z Wami. Powiem Wam tak, jak wchodzimy do parku archeologicznego, musimy mieć nakrycie na głowę. Dzisiaj 1 czerwca 2025 roku o godzinie 7 u nas już było 22 stopnie. Jest fala upałów z Afryki, jak to oni powiedzieli, ondata africana, czyli taka fala przyszłoafrykańska, jest bardzo gorąco. W radiu wczoraj podali, że takie upały z reguły są w lipcu, więc kto się wybiera teraz w tych dniach do Rzymu, niech się przygotuje na silne upały. Oprócz takiego kapelusika musimy mieć butelkę wody, bo musimy się nawadniać. Tu jest bardzo dużo do zwiedzania. Szła w cieniu, będę Wam mówić. Także wysmarować się też kremem na opalanie, jeżeli ktoś jest uczulony na sole, na słońce, taką 50, żeby się nie spalił, bo tak jakbyśmy chodzili po jakimś mieście. Ten teren jest największy w Europie, jeden z największych terenów archeologicznych na świecie. Teren ma 120 hektarów. Jest bardzo dużo do zwiedzania, są ciekawe miejsca. Możemy sobie też wziąć taką przewodnik turystyczny, jak to się mówi, z słuchawkami, ale jest w języku angielskim, chyba francuskim i nie wiem, czy jest w języku hiszpańskim. W każdym bądź razie to są takie moje rady, jeżeli ktoś tu przyjedzie i chce zwiedzać park archeologiczny. I jeszcze raz się powtórzę, każda niedziela, pierwsza niedziela każdego miesiąca jest wejście gratis do takich parków archeologicznych albo do innych muzeów na terenie całego Włoch, na terenie całych Włoch. No, tutaj mamy Mura Repubblicane, Porta Romana. Tak wyglądają Porta Romana, szczątki, starożytne kamienie, także widzicie. A propos kamieni i butów, musicie mieć wygodne buty, bo zobaczcie, jak będziecie mieć jakieś szpilki, to normalnie pierwszy ruch i leżycie na ziemi. Wszyscy mają wygodne buty, nie przychodźcie tutaj w jakichś bucikach jakichś eleganckich. Tutaj muszą być buty sportowe, takie górskie. No i tak wygląda Porta Romana. Idziemy dalej. Na terenie parku archeologicznego mamy bardzo dużo różnych prac. Ciągle coś tam konserwują, odkrywają, naprawiają, także jest trochę tutaj ruchu, ale to nic nie szkodzi. Przede mną są magazyny republikańskie. Tutaj właśnie można powiedzieć, że powstało to miasto z potrzeb Rzymu. W tamtych czasach Rzym w IV wieku przed Chrystusem, Rzym miał prawie 1 milion mieszkańców, no i oczywiście żywność była potrzebna, więc żeby nie jeździć daleko do jakiegoś innego portu, wybudowali ten port przy rzece Tybr, bo tutaj znajduje się rzeka Tybr. Jak wygląda rzeka Tybr, to ja Wam nagrywam ostatnio taki filmik, bo byłam oglądać taki park, który otworzyli przy rzece Tybr. No i oni wybudowali to miasto przy tej rzece, żeby zapływały tutaj statki z żywnością. Żywność była przewożona w takich dużych kamforach, dali one się nazywają. Ja podejdę tam do tych kamfor, Wam nagram dzisiaj, bo zawsze jest ktoś nowy na moim kanale i nie wie, jak to wygląda. Te kamfory są niektóre zakopane w ziemi, a niektóre są takie, powiem Wam, że tak stoją. I one mają pojemności 1000 litrów i w takich kamforach przewozili zboże, olej, wino, no inne produkty. A tutaj Via dei Magazzini Repubblicani. No oczywiście są szczątki. Dobra, idziemy dalej i ja tam do tych kamfor dojdę z Wami, bo tam jest niedaleko właśnie shopping, jest toaleta i jest
kawiarenka, gdzie można zjeść, napić się kawy, zjeść obiad, kupić sobie coś słodkiego, czy jakąś kanapkę też. No i oczywiście można sobie też kupić tam wodę, ale wodę też możemy nabierać na terenie Parku Archeologicznego. Może słabo widać, bo pod słonko, ale ja Wam przeczytam. To jest ulica Via Decumanus Maximum i ta via, czyli inaczej ulica, przechodzi przez cały Park Archeologiczny w Ostii Antycznej, przecina. No i tak wygląda antyczna Via Decumanus Maximum. Idziemy dalej, bo ja Wam chcę pokazać, gdzie znajduje się fontanka. Jeżeli Wam się opróżni butelka z wody, bo wypijecie, no to ja Wam pokażę, gdzie możecie sobie nalać tej wody. Idziemy z tyłu tu za tym teatrem. To jest starożytny teatr w Ostii Antycznej. W tej chwili jest w remoncie. Ja Wam pokażę, jak on wygląda. No idziemy dalej, bo Wam chcę pokazać te właśnie kamfory. Duże. Och, jakie mam szczęście dotykać takich starożytnych kamieni, nie macie pojęcia. W życiu bym nie pomyślała, że ja tutaj wyląduję na ziemi włoskiej, ziemi polskiej do włoskiej. A, warto. Allora, ja poprosiłam jednego chłopca, żeby przyszedł i puścił wodę. Zaraz zobaczymy, czy puści. Vieni fare vedere. O, i tak leci woda. Tutaj poprosiłam chłopca i możecie sobie nabrać wody. Dziękuję bardzo. No i tak jak Wam pokazałam, tam się nabiera wodę z tej fontanki. Chłopiec mi jeden przycisnął i pokazał, jak leci woda, a ja teraz Wam coś tu pokażę ciekawego. Chodźcie, chodźcie ze mną, nie uciekajcie. Kto jest pierwszy raz na tym kanale, to muszę powiedzieć, że jest na kanale kulinarnym. Także zapraszam na przepisy. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie super przepisy. I pozdrawiam Was ze słonecznej Italii. Tutaj Pan będzie sobie robił zdjęcia, ale ja Wam coś pokażę zaraz. Tędy też możecie przejść. Zobaczcie, ile wycieczek, jeżeli jest dzień gratis. A właśnie gratis jest w pierwszą niedzielę miesiąca, czyli 1 czerwca, pierwszą niedzielę miesiąca, nie wiem jak wyjdzie w lipcu, ale tak tu wygląda we Włoszech. I tutaj jest Sacello dell'Ara di Romolo e Remo. No to właśnie ta wilczyca, co zobaczyliście przed chwilą, wychowała właśnie przyszłych założycieli Rzymu. A tutaj mamy Piazzale delle Corporazioni. Tak to wyglądało w starożytności. Dobrze, ja z Wami przejdę, to i dobrze, bo jest trochę cienia. Zaraz sprawdzę, jaka jest temperatura w powietrzu u nas w Ostii Antycznej. No, Ostia Antyczna, Ostia, Lido czy Rzym, to można powiedzieć, że jest ta sama temperatura. Może być różnica 1-2 stopni, bo może chłodniej jest przy morzu albo gorącej. Zaraz sprawdzimy i już Wam mówię. Ale się spociłam też, jak szłam w tą stronę. Więc tak, sprawdziłam temperaturę. Temperatura jest taka, że w Ostii Antycznej i w Ostii Lido nad morzem mamy 25 stopni. Natomiast w Rzymie 29. Jeżeli ktoś chodzi po Rzymie, to do słonka jest więcej niż 29, bo oni podają taką temperaturę jak w cieniu, prawda? Także trzeba wziąć też poprawkę. I zawsze musimy mieć wodę przy sobie. Dziecko też musi być nasmarowane kremem, muszą być kapelusiki, nóżki muszą być zakryte, bo od słonka to dziecko będzie popalone. Jeżeli jest w wózeczku i tak ciągniemy do przodu, nóżki wystawione, to jest bardzo i to bardzo ważne. Z tyłu za mną była grupa turystów włoskich, jak to Włosi, gadatliwi i głośni, ale takie to jest tu życie. I tak, tutaj mamy ten kompleks budynków, jest muzeum, jest kawiarenka, jest toaleta, jest shopping.
O, jakie mam szczęście, poszłam do tej toalety, bo chciałam wam pokazać, ale była pani, która sprzątała. I co pani powiedziała? Pani powiedziała, że tamta toaleta przy barze, przy tym kawiarence, shoppingu jest nieczynna. Czyli na całym terenie Parku Archeologicznego mamy tutaj toaletę, gdzie wam wcześniej pokazałam, i jest też toaleta przed wejściem do Parku Archeologicznego. Tam jest toaleta dla osób niepełnosprawnych i dla normalnych, i tutaj też. Ale widzę, że osoby się wracają od właśnie toalety tej drugiej, tutaj przy shoppingu, przy kawiarence, idą z powrotem. Więc ja już mam zaoszczędzony czas, bo ja idę do przodu i nie cofam się do tyłu. Będę wam robić takie duże koło. Zobaczcie jeszcze, ile minut mogę wam nagrywać. Za dużo nie mogę wam nagrywać, bo mi zostało mało minut do nagrywania. Tak jak wam powiedziałam, mam dużo przepisów na tym telefonie, które nie mogę wykasować. I moja pamięć taka duża, gigantyczna jest zapełniona. Oj, tak wyglądają duże kamfory. Ja je nazywam kamfory, ale one praktycznie rzecz biorąc nazywają się dolia. Tak były przewożone na statkach. I często w przeszłości znajdywali takie starożytne statki i były w nich takie kamfory, bo taka kamfora jak spadnie na dno morza, to może latami leżeć, miliony lat i nic jej się nie stanie. A tutaj mamy takie właśnie zakopane w ziemi, zaraz wam pójdę i pokażę, gdzie to jest. To jest naprzeciwko muzeum, które tutaj mamy. Dolia i te właśnie dolie mają pojemności 1000 litrów. Tutaj też mam takie. Dobra, to ja was zabieram tam. Pełno ludzi i wam pokazuję tylko, że ten bar się nazywa Café degli Scavi, Ostia Antica. Nie będę nagrywać ludzi, tu mamy toalety, które wam mówiłam, że są nieczynne. Tam mamy shopping, a ja idę wypić kawusie. Widzimy się potem. Tak wygląda muzeum odnowione. Do środka nie będę wchodzić z tego względu, że ja już widziałam, a w środku nie wolno nagrywać, więc kto przyjdzie może wejść, bo to jest w ramach tego biletu, co macie na wejście do Parku Archeologicznego. A naprzeciwko mamy właśnie te wkopane kamfory, tak ja nazywam je, ale to nie są kamfory, tylko to są dolia, a w liczbie mnogiej dolie. Oto dolie wkopane, te co widzieliście wcześniej na fotografii przy tamtych doliach. Tak to tu wygląda. Gdyby ktoś chciał tutaj odpocząć, bo długo chodził, to tutaj jest właśnie taka altanka. Widzę, że siedzą dwie osoby. Są ławeczki, można usiąść, można sobie wyciągnąć z plecaka coś do zjedzenia i wypić wodę, zjeść kanapkę i dalej podróżować po starożytności. Warto sobie też kupić taki fajny przewodnik. Widziałam tam w tym sklepiku były różne przewodniki w różnych językach, ale niestety nie było w języku polskim. Albo zostały sprzedane wszystkie, albo po prostu nie wydrukowali tych książeczek w języku polskim. Ale najlepiej sobie wejść na internet, wpisać Ostia Antyczna, Park Archeologiczny i trochę się dowiecie. Nie będziecie tak patrzeć oschle na te ruiny starożytnego miasta, ale będziecie mieć troszkę jakąś tam wiedzę. W zależności co was interesuje, bo jeżeli was interesuje tylko popatrzeć na ruiny starożytnego miasta i podotykać, no to wasza sprawa. Każdy robi to co uważa, ale warto mieć jakąś tam wiedzę i podzielić się później z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi z pracy i powiedzieć kilka ciekawych słów na temat tego miejsca, gdzie byliście i co ciekawego zobaczyliście. A, jeszcze taka ciekawostka, dowiedziałam się teraz, że jak jest dzień gratisowy do wejścia do Parku Archeologicznego, czyli pierwsza niedziela miesiąca, muzeum jest zamknięte. We wszystkie dni tygodnia możecie oglądać muzeum w ramach biletu, który kupicie, natomiast tak nie wejdziecie, bo to na pewno by nie dali, no nie mogliby tego wszystkiego ogarnąć, za dużo by ludzi weszło. I co jeszcze wam chciałam powiedzieć ciekawego odnośnie
tutaj wejścia. Aha, i tutaj w poniedziałki jest zamknięte. We Włoszech poniedziałki są muzea zamknięte, wszystkie inne galerie. Chyba że ktoś tam ma jakąś galerię prywatną i chce, żeby było otwarte. Ale z reguły wszystkie państwowe rzeczy publiczne są zamknięte. Także poniedziałek to jest dzień odpoczynku dla wszystkich pracowników, wszystkich parków archeologicznych we Włoszech, wszystkich muzeów i wszystkich wystaw. No, to tak wygląda, ale są miejsca, gdzie w poniedziałki możecie odwiedzić. I z tego miejsca będę schodzić, patrzeć pod nogi. Żegnam się z Wami, dziękuję, że dobrnęliście do końca tego filmu. Dziękuję za każdą łapkę w górę, za komentarz. To jest wszystko ważne dla rozwoju tego kanału. Oglądajcie moje przepisy, subskrybujcie, lajkujcie i polecajcie mój kanał. I pozdrawiam Was serdecznie z Włoch, z Rzymu, gdzie są upały afrykańskie. Pa! Widzimy się na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao!